Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj porada, jak zrobić, żeby w powtarzającej się grupie zrobić stronnicowanie, czyli na przykład umieścić obok naszej grupy powtarzającej się takie przyciski, które będą nas przynosiły do kolejnych elementów, bo na naszej powtarzającej się grupie nie wyświetlamy wszystkiego z naszej bazy danych, tylko na przykład 10 pierwszych wyników, a później mamy przycisk Next, który przynosi nas do kolejnych 10 i kolejnych 10 i kolejnych 10. Jak coś takiego w powtarzającej grupie zrobić? Zobaczmy. Zróbmy sobie najpierw nową stronę, nazwijmy ją test. I tutaj umieścimy sobie naszą powtarzającą się grupę, repeating group. I na początku wybierzemy sobie, żeby było full list, żeby wyświetliło nam wszystko, co jest w naszej bazie danych. Damy sobie użytkowników. Będziemy po prostu wyświetlali użytkowników i ich będziemy stronnicowali. Więc naszym źródłem danych będą wszyscy użytkownicy, którzy są w bazie danych. Więc jak wyświetlimy sobie za chwilę ich, zobaczymy, jak to wygląda. Żeby ich widzieć, dajmy coś, co jest z nimi powiązane, czyli ich adres e-mail. Dodaję sobie tekst i tutaj wyświetlam sobie current sales user email. Zobaczmy, jak to wygląda. OK, mam wszystkich naszych użytkowników. Jeżeli teraz będę chciał zrobić stronnicowanie co 10, no to niestety mam tych użytkowników trochę za mało, bo tutaj jest ich raptem 5. Więc pierwsze co zróbmy, to pójdźmy do naszej bazy danych i dodajmy trochę nowych użytkowników. Więc wracam tu do data, update'a i będę dodawał nowych użytkowników. Interesuje mnie tylko adres e-mail, więc przygotuję sobie jakiś mały skrót .com i skopiuję to sobie. Będę zaraz szybko dodawał kolejnych. OK, zatwierdzę to, żeby mnie już więcej nie informowało. 2, 3. Spróbujmy zrobić takich na przykład 20. Wtedy zrobimy na przykład stronnicowanie co 5 elementów. To nie ma większej różnicy, czy tam będziemy mieli stronnicowanie co 10 i musimy wygenerować na przykład 30 takich elementów. Wystarczy nam 20 użytkowników i stronnicowanie co 5, żeby i tak to przetestować. Mamy 7, 8, 9, OK, mamy 23 użytkowników, to nam na razie wystarczy. Przejdźmy do naszej strony z designem i zaraz zrobimy sobie stronnicowanie. Sprawdźmy, czy wszyscy nasi użytkownicy się teraz wyświetlają. Zróbmy preview naszej aplikacji, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy wszystkich naszych użytkowników, wyświetlają się na jednej stronie. I teraz będziemy chcieli ograniczyć naszą powtarzającą się grupę, żeby wyświetlała zawsze dokładnie tę samą liczbę użytkowników, a potem dodamy sobie przyciski Next i Previous, żeby przechodzić do następnej strony i później cofać się. Więc zróbmy sobie naszą powtarzającą się grupę, żeby nie było full list, tylko fixed number of cells. I ustawmy sobie, żeby zawsze wyświetlało dokładnie 5 użytkowników. Więc tutaj w rows zmienimy sobie na 5 i zrobimy preview. Tym sposobem mam wyświetlonych tylko 5 użytkowników, pierwszych 5 użytkowników, których dostaliśmy z bazy danych i nie mamy pozostałych. Zacznijmy sobie od najłatwiejszego przykładu. Wyświetlimy sobie 2 przyciski, następny i poprzedni, tak żeby łatwo przechodzić sobie do następnej strony oraz znowu cofnąć się do poprzedniej. Więc żeby coś takiego zrobić, to dodamy sobie pierwszy przycisk i nazwiemy go Next. On będzie właśnie nas przynosił dalej, Next. I drugi przycisk
który będzie przynosił nas na poprzednią stronę. Previews. OK. I teraz podepniemy sobie workflow pod te przyciski, więc Next klikamy i jak klikniemy Next, to chcemy, żeby była wykonana akcja na elemencie Repeating Group i po prostu Show Next. I to zaznaczamy, tu wybieramy sobie naszą powtarzającą się grupę, której chcemy przejść do kolejnej strony. Mamy tylko jedną, więc Babo od razu nam ją tutaj wkleił. I to samo zrobimy dla przycisku Previews i też ustawimy sobie coś podobnego, czyli Workflow ustawiamy, element Action i tutaj mamy na Repeating Group akcję Show Previews. Zróbmy sobie testy, jak to wygląda, jak działa nam coś takiego. Więc mamy pierwszych 5 naszych użytkowników, klikam Previews, nic się nie dzieje, no bo cały czas jesteśmy na początkowej pierwszej stronie, nie da się już cofnąć, ale klikam sobie Next i przechodzę do kolejnych stron. Są drugą, trzecią, czwartą i teraz jak kliknę Previews, to mi cofa. Patrzcie, jest tutaj 9, następny jest 14, znowu klikam Previews, no mam 9, więc bardzo łatwo i szybko możemy sobie zrobić przyciski Next i Previews, cofać się na tych naszych stronach powtarzającej się grupy. Poprawmy sobie jeszcze trochę te nasze przyciski, aby nie wyświetlać przycisku Previews, kiedy jesteśmy na pierwszej stronie oraz Next, kiedy jesteśmy na stronie ostatniej. Więc żeby coś takiego zrobić, wchodzimy sobie w dany przycisk, ten Previews na początku i ustawiamy Conditional, nowy Conditional, when Repeating Group User is on the first page, wtedy ukryjemy sobie całkowicie ten przycisk, więc zaznaczamy sobie This element is visible i nie zaznaczamy tego checkboxa. Tak samo zrobimy z Next, ale tutaj w drugą stronę, czyli when Repeating Group User is on the last page, to wtedy zaznaczymy This element is visible na nim. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, na początku pierwszej stronie nie mam przycisku Previews, no bo nie mam się i tak gdzie cofnąć, więc sobie klikam Next i już jest przycisk Previews. Lecimy dalej i w pewnym momencie nam przycisk Next znika, więc to jest to, co chcemy tutaj mieć. Zróbmy jeszcze jedną poprawkę w naszej powtarzającej się grupie. Doszliśmy tutaj do końca. Co jest ciekawe, mamy wyświetlone wszystkie 5 elementów, wszystkich 5 użytkowników, a wróćmy do bazy danych i zobaczmy, ilu ich jest. 23. To znaczy, że jacyś użytkownicy nam się chyba nie wyświetlają. Mamy 22, mamy 19, 16, 15, 14, więc jest 14, 15, 16, 19, 22. Jakby było dobrze, ale jednak 23 podzielone przez 5 w naszym przypadku powinno zostawić nam, że na ostatniej stronie jest 3 użytkowników, a nie 5. Więc tu mamy pierwszych 5, to mamy kolejnych od 1 do tutaj 56, więc nam wychodzi tutaj. Później mamy 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Następnie mamy 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15 i kolejna strona jest znowu 14, 15, 16, 19, 22, czyli 14, 15 wyświetliło nam się 2 razy, ale w sumie to nie chcielibyśmy, bo jak już widzieliśmy przed chwilą na tej poprzedniej stronie, o tutaj jest 14, 15, to nie chcemy ich widzieć też na kolejnej stronie, więc Babo trochę nas tutaj jednak oszukuje, że tutaj znowu jest ten sam użytkownik, więc żeby coś takiego poprawić, wchodzimy sobie w naszą powtarzającą się grupę i zaznaczamy tutaj Show Partial List on Last Page if needed. To znaczy, że na ostatniej stronie on nam nie wyświetli dokładnie wszystkich 5 elementów, tylko wyświetli nam 3. Więc zróbmy preview naszej aplikacji, zobaczmy, czy jest tak, jak mówię. Więc mamy 5 i mamy 3. To jest dokładnie to, co chcemy. Już na tej ostatniej stronie nie mamy duplikacji tych 2 użytkowników, między innymi tylko z 15. Babo ma też możliwość łatwo przeskoczyć nam do pierwszej strony, jak mamy taką powtarzającą się grupę. Już przeskoczenie do ostatniej strony jest dla niestety Babo problematyczne, kiedy to dzielenie nie jest równe. Czyli jeżeli tutaj mamy na przykład 23 elementy, a dzielimy przez 5 i wychodzi nam 3 na końcu, to Babo niestety się pogubi już wtedy. Mogę pokazać Ci zaraz przykład.
ale mogę Ci pokazać łatwo, jak zrobić, żeby przeskoczyć do pierwszej strony. Więc dodamy sobie jeszcze jeden przycisk i tutaj napiszemy sobie first page. Żeby przeskoczyć do pierwszej strony, wystarczy, że zaznaczymy sobie tutaj element actions go to page i wybierzemy sobie stronę pierwszą. Jak zrobimy sobie coś takiego, preview, to lecimy sobie po naszych stronach i klikamy w panoramie first page i znowu jesteśmy na tej pierwszej stronie. Dla tego przycisku możemy dać taki sam warunek jak dla tego przycisku z previews, więc możemy sobie tutaj wejść, kliknąć copy condition, wrócić do tego przycisku z first page i wziąć paste condition, więc mamy łatwe kopiowanie naszych warunków. I tutaj jest repeating group user is on the first page. To wtedy ten nasz przycisk z first page znowu zniknął. Tutaj się pojawia dopiero. Mówiłem, że z last page też można przeskoczyć i też możemy coś takiego zrobić, więc możemy sobie skopiować ten przycisk next, bo on już ma ten warunek z ostatnią stroną i możemy sobie teraz zrobić, tutaj to będzie last page i wtedy jak sobie klikniemy w ten przycisk ostatni, to przejdziemy do strony go to page, do ostatniej strony i tą ostatnią stronę, jej numer musimy wyliczyć. Nie będzie go to page, tylko to będzie element actions, go to page na ten repeating group. I tutaj musimy wyliczyć sobie numer tej strony. To będzie repeating group user, list of users count, czyli liczba użytkowników podzielona przez liczbę 5, czyli tyle, ile wyświetlamy w naszej tabeli. I niestety, jak coś takiego zrobimy, to Bubble przejdzie nam do ostatniej strony i to będzie prawda, jest ostatnia strona, ale on tutaj nie wyświetla nam tych 3 wierszy, jak wcześniej nam wyświetlał, tylko wyświetla nam 5, tak jak mieliśmy na samym początku, kiedy nie poprawiliśmy naszej powtarzającej się grupy. Więc to działa sobie fajnie, jeżeli mamy podzielne przez liczbę tych naszych użytkowników, podzielną przez liczbę wierszy, którą tutaj wyświetlamy. Jak wracamy sobie do previews, to zobacz, że znowu mamy last page 14, 15, 16 i tutaj nikt nam się nie powtarza. Wracamy sobie previews i mamy znowu ładnie wszystkich. Ale jak tak idziemy pojedynczo, to mamy na ostatniej stronie 3 użytkowników. Więc tutaj jest pewna taka ciekawostka, mała różnica w Bubble, że nie zawsze fajnie to działa. Jakbyśmy tutaj dali sobie w przejściu +1, to zrobi się jeszcze ciekawsza magia. Pokażę Ci to. Preview. Last page i widzimy pusto. Robimy previews i mamy 5 użytkowników, więc Bubble trochę tu nie liczy. Oczekiwałbym, że jak kliknę sobie last page, dojdę właśnie do tej strony, gdzie mamy tylko 3 użytkowników. Ten problem z ostatnią stroną i tym, żeby wyświetlało się tam dokładnie 3 użytkowników, można oczywiście rozwiązać, lecz trzeba zrobić więcej trochę pracy niż wybranie po prostu go to page i pokaż mi ostatnią stronę, więc nie będę się dzisiaj tym zajmował. Dzisiaj zajmiemy się jeszcze jednym tematem. Zróbmy teraz coś bardziej zaawansowanego w naszej powtarzającej się grupie, a mianowicie zamiast wyświetlać tutaj tylko te przyciski, wyświetlimy tutaj sobie liczby, tak żeby nasz użytkownik od razu mógł przejść na przykład do 5 strony albo do 10. Więc usuwam te wszystkie przyciski, aby na nowo porobić jakieś podobne logiki. I wyświetlimy tu na początku liczby sobie dla konkretnych stron. Dla 1 to będzie pierwsza strona, 2 to będzie dla drugiej strony, 3 dla trzeciej, 4 dla czwartej, 5 dla piątej i tak dalej. Więc przejdźmy sobie tutaj do naszego pluginu, bo najpierw musimy dodać pewien plugin, który wygeneruje nam liczby. I szukamy takiego plugina, on się nazywa Toolbox. On jest za darmo. Instaluję go sobie, OK, przychodzę do Design i tutaj jest coś takiego List of Numbers. To nam pozwala wygenerować liczby i naszym początkowym numerem to będzie 1. Długość tej listy to będzie tyle, ile jest naszych użytkowników w powtarzającej się grupie podzielone przez liczbę wierszy, którą wyświetlamy w tej naszej powtarzającej się grupie, czyli 5. I będziemy sobie zwiększali to o 1. I to policzy nam, ile dokładnie mamy stron do wyświetlenia w naszej tej powtarzającej się grupie.
Coś takiego sobie tutaj wyświetlimy. I to też w powtarzającej się grupie wyświetlimy sobie te nasze liczby konkretnych stron, ale teraz będziemy wyświetlali sobie już to jako horizontal, więc damy sobie fixed numbers of cells, damy jeden wiersz i na przykład 3 kolumny, więc będziemy tylko 3 cyfry wyświetlone naraz. Możemy tu oczywiście wyświetlić więcej i naszym źródłem danych, type of content, to będą liczby, a źródłem danych to będzie ten element, który sobie tutaj dodaliśmy. Więc to jest list of numbers list. OK? I teraz tutaj w tym tekście wyświetlimy sobie właśnie te nasze kolejne liczby. Current sales number. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy 1, 2, 3. No i teraz musimy się troszeczkę pobawić. Po pierwsze, to chcielibyśmy, żeby były jednak przyciski, a nie teksty, więc zmienimy sobie to na przycisk. OK. I tutaj wyświetlimy sobie current sales number, więc teraz jak mamy coś takiego, będziemy mogli sobie łatwo to kliknąć i wybrać coś. I druga rzecz, dodamy sobie tutaj jeszcze przyciski do zrobienia następnej strony, czyli jakiś next i previous. I tak samo możemy dać sobie tutaj oczywiście te warunki, które dawaliśmy wcześniej dla tych przycisków previous i next. Więc tutaj previous. I w naszych przyciskach, możemy to sobie poprzesuwać, już nie będziemy dzisiaj tego robili. Po pierwsze, jak klikniemy sobie taki przycisk, to chcemy przejść do konkretnej strony na naszej powtarzającej się grupie. Więc żeby to zrobić, to już robiliśmy coś takiego idąc do strony pierwszej. Odpalamy workflow i klikamy sobie element actions, repeating group i tutaj go to page, a do której strony chcemy iść? No do tej, do której pokazuje nam obecny przycisk. Chcemy iść na naszych użytkownikach, a obecny przycisk ma wartość current sales number i tam będziemy chcieli pójść, więc zróbmy sobie preview i zobaczmy, jak to wygląda. Mam pierwszą stronę, klikam drugą, przechodzę dalej, klikam trzecią, przechodzę dalej, klikam jedynkę, znowu wracam do pierwszej naszej strony, znowu trójka, więc tak łatwo sobie przechodzimy do konkretnej strony, pierwszej, drugiej, trzeciej. Nie mogę przejść do czwartej, bo nasz przycisk next jeszcze nie jest podpięty, więc zaraz go podepniemy. Zanim jeszcze zrobimy sobie te przyciski next i previous, zaznaczmy sobie, pokażmy naszemu użytkownikowi, na której stronie teraz jest. Więc zrobimy, że któryś z tych przycisków będzie po prostu podświetlony. Jak to zrobić? Wchodzimy w nasze podprzyciski i zaznaczamy sobie warunek. Jeśli repeating group user, jeśli nasza strona tych z użytkownikami obecna, czyli page number, jest równa current sales number, to wtedy zmienimy sobie kolor naszego przycisku background color na ciemniejszy. Więc jeszcze raz, jeżeli tutaj obecna strona z użytkownikami tutaj jest równa temu numerkowi, który się tutaj nam wyświetla z przycisku, to zmienimy sobie kolor naszego przycisku. Zobaczmy, czy to działa. Klikamy i jest. Jedynka jest na początku. Klikamy trójkę, jest trzecia strona i trzecia się zapaliła. Klikamy dwójkę i druga się zapaliła. I na koniec zostało nam przypiąć jeszcze te konkretne tutaj elementy na dole, czyli przycisk Next i Previous. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Dzisiaj wybierzemy ten łatwiejszy, czyli jak klikniemy Next, to przejdziemy sobie tylko tutaj na tej stronie z numerkami dalej i nasz użytkownik będzie musiał kliknąć kolejny przycisk, aby przeszło mu do konkretnej strony. W niektórych sytuacjach moglibyśmy chcieć, że jak klikniemy Next, to przeszło nam od razu dalej z numerkami i na tej obecnej następnej nowej stronie też wyświetlił się, zaznaczył pierwszy przycisk z brzega, czyli jak tu klikniemy Next, to nam się pojawi 4, 5, 6, to żeby czwórka była zaznaczona, a nasza strona tutaj była zaznaczona na 4, ale dzisiaj nie będziemy się tym zajmowali, tylko zrobimy samego przycisk Next w najprostszy sposób, więc Next, jak kliknę, to będę chciał, żebyśmy przeszli do następnej strony, czyli element Actions, Show Next i tu zaznaczymy sobie już tą grupę z numerkami i to samo zrobimy dla przycisku Previous. Też zrobimy działanie tylko na naszej stronie z numerkami, więc element Action, Show Previous. Nie będę już robił tych warunków, które robiłem wcześniej, tu wybieram znowu numerki
bo już te warunki znasz, tylko trzeba będzie teraz zmienić sobie grupę. Więc jak kliknę sobie Next, to przechodzimy do kolejnej strony i mamy Previews 1, 2, 3, 4, 5 i piąta strona ma już tylko te 3 elementy. Ostatnie Previews, wchodzimy dalej, więc tak możemy sobie zrobić właśnie paginację, czy tam stronnicowanie. W Bubble jest trochę z tym roboty, bo niektóre frameworki umożliwiają użycie repeating group, które od razu ma stronnicowanie, ale strzelam, że są już w Bubble pluginy, które mają powtarzające się grupy właśnie z takim stronnicowaniem wykonane, tylko pewnie niektóre z nich są płatne, a niektóre są niedopracowane, a niektóre może są świetne, ale jeszcze ich nie znam. Tym sposobem jednak, na tym co dokładnie Bubble tutaj oferuje, plus ten plugin z Toolboxem, można samemu wykonać takie stronnicowanie, podpinać różne ciekawe akcje. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!